Partnerem audycji jest firma Autenti, właściciel platformy do podpisywania dokumentów online. Ja myślę, że osoby z mojej generacji i z moich pokoleń nie były nauczone proszenia o pomoc. My zostaliśmy wrzuceni na głęboką wodę i wtedy funkcjonowało zresztą takie wyrażane przekonanie, że wrzucić na głęboką wodę, jak nie utonie, to się nada, a pechowców nam nie trzeba. Chciałam powiedzieć, że ja mam nowy hashtag, nową definicję, nowy trend, nowy hashtag. To jest generacja premium i to są relacje premium. Pięknie. Tak, i będę to promować. Co wyzwoliło tą myśl, że muszę to zrobić tu i teraz? Ja nigdy nie muszę. Nie musisz. Nie, po pierwsze nie muszę. To jest wolność. To jest wartość. Ja lubię mieć wartość, bo wolność, ponieważ z wolnością u mnie idzie wpływ, poczucie wpływu. Tak, że ja się kiedyś nie znajdę w momencie, w którym na przykład korporacja mi podziękuje. To, co mogę mówić i robić, to pokazywać, zobaczcie, można skupić uwagę na oferowaniu wartości i budowaniu zaufania w relacjach z ludźmi poprzez uważność, poprzez szacunek, poprzez ciekawość dla ich wartości w miejsce lansowania się w social mediach. Bo lansowanie się w social mediach to nie jest budowanie marki osobistej. Ja wierzę w dobrą strategię. Okay. Znaczy skup się i rób swoje. Najlepiej jak potrafisz, będąc cały czas konwersacji i dialogu z klientami. Czas spędzony w HR-ze był dla mnie bardzo trudny. Powiem szczerze, ja nie byłam świadoma, jak bardzo. Ja 5 lat budowałam się od nowa. Po zakończeniu tego rozdziału po wyjściu, pracy w korporacjach mediowych. Z tej roli. Czym konkuruje biznes? Zwłaszcza wyskalowany wyłącznie kulturą organizacyjną. Tylko tego nie skopiuje konkurencja. Witaj. Cieszę się, że zainteresował Cię ten materiał. Stworzyłem ten podcast dla Ciebie, byś mógł budować i z sukcesem rozwijać swoje biznesy. Moi goście, założyciele, prawdziwi eksperci z pewnością dadzą Ci wiele cennych wskazówek i inspiracji, jak robić to szybciej, łatwiej, efektywniej. Ale uważaj, nie będziemy niczego owijać w bawełnę. Przed Tobą, przedsiębiorcą, wyjątkowe wyzwanie. Wytrwaj w tej drodze, rozwijaj swoją firmę z sukcesem. Ale pamiętaj, jak wygląda prawdziwy biznes, taki bez lukru. Zaczynajmy. Gościem audycji jest Joanna Malinowska-Parzydło. Od czego tu zacząć, kochani, zapowiadając naszą kolejną gościnę? Wieloletnia dyrektor komunikacji i HR w koncernach medialnych głównie, m.in. w Dzienniku Rzeczpospolita czy w grupie TVN, prelegentka TEDx, autorka bestsellera Jesteś marką. Jak odnieść sukces i pozostać sobą, to ważne. Mentorka, trenerka biznesu, wykładowczyni, współzałożycielka HR Influencers, socjolożka, partnerka i cofounderka w butiku doradczym Unicorn, dawniej Personal Brand Institute, ale chyba co najważniejsze, prekursorka zarządzania reputacją i silną marką osobistą w Polsce. Joanna Malinowska-Parzydło jest naszą gościnią. Witamy. Już się zmęczyłam, słuchając tego, jak się nadyrałam. Jest jeszcze jedna sentencja, którą opisują Cię osoby, które Cię znają nieco lepiej. Mówią, iż dmuchasz pod skrzydła prawdziwym liderom. Wow, brzmi świetnie, ale co to tak naprawdę oznacza? Słuchaj, to oznacza to, czego ja miałam deficyt, czyli postanowiłam nawet nie oddać dobra, ale uczynić to dobro, którego mi z całą pewnością brakowało. To bym miała powiedzieć, czego mi w życiu brakowało, to nigdy nie brakowało mi miłości, natomiast brakowało mi takich zawodowych mentorów i ludzi, którzy w takim czasie, kiedy kształtowałam się jako liderka, przedsiębiorczyni, to już właśnie nie. Tu już świat sypnął. Mam nadzieję, że o tym porozmawiamy. Natomiast wtedy, kiedy pracowałam w korporacjach, nie było wokół mnie ludzi, którzy znaleźliby przestrzeń na dmuchanie mi pod skrzydła, na wzmacnianie mnie, na poświęcenie mi uwagi, na taki dobry, życiowy i zawodowy mentoring. Tak, coaching, doradztwo, wszystko w jednym. Tak? Czyli takie życzliwe wspieranie. No to ty musisz mieć dużo pary w płucach. Wiesz co, z tym dużo pary, to dużo pary jest pewnie skorelowane z PESEL-em.
Więc ja tak, jestem wysokoenergetyczna, ale nauczyłam się też, że jednak na linii życia jest jakaś pula, którą powinnam zarządzać mądrzej. Liderzy mają takie przekonanie i świadomość, że potrzebują wsparcia, czy trafiają do ciebie, kiedy już są na bakier z tym swoim leadershipem? Jak to jest? Ja myślę, że osoby z mojej generacji i z moich pokoleń nie były nauczone proszenia o pomoc. My zostaliśmy wrzuceni na głęboką wodę i wtedy funkcjonowało zresztą takie wyrażane przekonanie, że wrzucić na głęboką wodę, jak nie utonie, to się nada, a pechowców nam nie trzeba. Natomiast im młodsi dzisiaj liderzy, tym mają większą samoświadomość, większą taką zdolność do proszenia o pomoc. I w związku z tym szukania właśnie osób, wprost zadawania pytań, czy mogłabyś mi pomóc. Więc oni nie czekają na moment, w którym doznają depresji albo mobbingu, albo takiego wypalenia zawodowego, że już nie są w stanie iść do pracy, a nagle budzą się w dniu, w którym trochę brakuje im pomysłu, no to co dalej. A kto tobie na co dzień dmucha pod skrzydła? O, ja mam teraz dużo. Masz Mam paru takich? dużo. Ja mam tak, po pierwsze mam Marka, zwanego najdroższym, który dmucha mi od 31 lat oficjalnie. Świętowaliśmy właśnie kilka dni temu rocznicę, a do tego jeszcze +7 galopowania w czasach studenckich plus. 38 lat razem? To wiesz, że jesteście już trochę dinozaurami w tym naszym środowisku. Chciałam powiedzieć, że ja mam nowy hashtag, nową definicję, nowy trend, nowy hashtag. To jest generacja premium i to są relacje premium. Pięknie. Tak, i będę to promować. Więc jest Marek, mam 2 parzydełka, 2 synów, którzy mają piękną energię, są pięknymi ludźmi. Mam Sunię, Frygę, no po prostu fabrykę oksytocyny, więc od rana do wieczora mam strzały miłości. Mam dużo życzliwych ludzi wokół siebie, ponieważ ich do siebie dopuściłam. Mam Tomka Platę. No tak, znamy się nie od dziś. Znamy się nie od dziś, ale to nie jest znajomość. To jest coś znacznie więcej. Mówimy właśnie o ludziach, którzy dmuchają mi pod skrzydła. Wyczytałem, że twoje motto zawodowe, życiowe zarazem to profesjonalnie i przyzwoicie. I to wystarczy tylko? Wiesz co, no nie moje, ja je sobie grzecznie od profesora Bartoszewskiego zapożyczyłam. Uważam, że zwłaszcza w dzisiejszych czasach dodałabym jeszcze do tego profesjonalnie, przyzwoicie i uważnie. Bo Uważnie to jest na co? uważnie na siebie, uważnie na drugiego człowieka, uważnie na emocje, z którymi zostawiamy ludźmi, bo to jest cała tajemnica i secret sauce customer i employee i human experience. Tak, ale uważnie tu i teraz. A przedsiębiorcy nie mają czasu, by być uważnym. Oni wiesz, tak z taką dynamiką i tempem realizują te swoje wyzwania, że zapominają o innych, zapominają o siebie, są zorientowani na te swoje KPI, na to, by realizować cele. Krótkoterminowo się być może opłaci, długoterminowo rujnuje zaufanie do przedsiębiorcy. Dzisiaj dobry inwestor będzie patrzył na to, z jaką właśnie uważnością chociażby przedsiębiorca obejmuje uważnością swoją linię życia zawodowego albo linię tego projektu, który chce rozwijać. Tak? Ja pracuję na linii życia z liderami, z przedsiębiorcami, więc jeśli nie ogarniasz tej linii, to ja tracę natychmiast zaufanie, że no myślisz strategicznie, a cóż to za przedsiębiorca, który nie myśli strategicznie. W tu i teraz umie każdy specjalista. Po to ich zatrudniamy. I chyba, Jasiu, coraz częściej też klienci końcowi tych naszych produktów czy usług zaczynają zwracać uwagę na to, jakie wartości za nami stoją, jaką mamy kulturę w firmie, tak? Tak, bo przypomnijmy sobie, odklejmy wartości od jakiegoś takiego buzzworda, który gdzieś funkcjonuje, takiego słowa, które jest raczej związane z zaklinaniem niż praktyką biznesową. Natomiast wartości odpowiadają na pytanie, w jakim stylu realizujemy nasze KPI-e. W jakim stylu? To chodzi o styl. Można z wysoką jakością, można z niską jakością, można z szacunkiem dla klientów, można z brakiem szacunku dla klientów, można uczciwie, można nieuczciwie. I to jest kwestia wartości, więc tak, ludzie dzisiaj wiedzą, są coraz bardziej świadomi, wiedzą, że wartości nie zmieniamy, zwłaszcza jako ludzie, więc jeśli przedsiębiorca to nie jest korporacja, gdzie jednak kultura to jest suma
wartości wielu różnych liderów i całego zarządu przynajmniej, o tyle przedsiębiorca jest nośnikiem i obietnicą tych wartości. I biznes będzie dokładnie taki, jakie wartości promuje lider biznesu. Tak? I mogą być wartości dobre i mogą być wartości złe. Nas otacza chciwość w dzisiejszych czasach i tego nie lubimy. I uczymy się też jako klienci, że nie chcemy być pożywką dla firm, w których rządzi chciwość. Jak się zostaje prekursorką? Dla mnie marketera to jest strasznie podniecająca historia, by dowiedzieć się, jak doprowadzić do sytuacji, kiedy mówi ktoś o tobie, że jesteś matką, założycielką, inicjatorką, no właśnie, prekursorką. No, kiedy mówi, to już jest w procesie Brand Your Name 4-etapowym, 4. Więc ja bym zaczęła od tego, jak zostać w ogóle, jak wpaść na własną ideę. I to jeszcze na tyle atrakcyjną, żeby ludzie powiedzieli, to ma dla nas wartość. No bo jeśli to jest bezwartościowe, to pewnie każdy z nas ileś wymyślił rzeczy, które się nikomu nie przydały i nie weszły do żadnego obiegu, tak? Nawet naszego rodzinnego i domowego. Natomiast coś, co mi na pewno pomaga, to jest takie głębokie przekonanie, że nie warto kopiować. Ja wiem, że to jest pod prąd nurtom już od dobrych wielu lat. Natomiast ja jestem zawsze za tym, że największą wartość ma własna autorska myśl, tak, płynąca z naszego autentycznego, niepowtarzalnego doświadczenia. Ponieważ to jest nie do skopiowania. I wtedy warto, wokół takiej myśli, nawet jeśli już mówisz, żeby mówili, no to już mówimy o marce. Tak? Więc wtedy warto przypominać ludziom, mówić hej, mili Państwo, pamiętajmy, że osobą, która po raz pierwszy użyła sformułowania marka osobista w Polsce, to wcale nie było proste, bo wielu się buntowało przeciwko temu sformułowaniu, była Joasia Malinowska-Parzydło. Tak? A cała reszta to już uczniowie i naśladowcy. Ale punktem wyjścia jest wiara w to, czy poczucie własnej wartości. Co się ma, tak? Jakie zasoby się już posiada. Tak. Po drugie, praca na tym. Ja pamiętam, że ja do marki, dokładnie pamiętam to doświadczenie. Ja bardzo lubię, mam mózg stratega, w Galupie mam w Wielkiej Piątce stratega i maksymalistę, więc ja lubię duże kartki. Co więcej, lubię właśnie ogarniać dużo. Tak? Na tej linii życia Maruś musiał mi obiecać, że do 100 będziemy żyć razem, zdrowo, w miłości i szczęśliwie. Ale tak samo mam z zarządzaniem sobą. Więc na 45. urodziny zrobiłam sobie, ja lubię takie stopklatki, takie audyty. Tak? I taki duży audyt zrobiłam. Pamiętam, że wzięłam skądś kartę od flipchartu i pisałam sobie, czego nauczyłam się w wyniku mojego dotychczasowego doświadczenia. Zmapowałam moje kompetencje. Potem na tej mapie zaznaczyłam te, które są unikatowe. Tak? I tych unikatowych było najwięcej po nałożeniu kilku. I dokładnie nałożyłam HR, na który tak trochę z przypadku weszłam w HR, rozumiejąc go jako komunikację człowieka samego z sobą w relacjach i strategicznie, tak, rozwijanie ludzi w oparciu o strategię People and Culture. Ale moją koronną kompetencją jest komunikacja. Okay. I to też taka właśnie od człowieka do brandingu. Jak nałożyłam człowieka, osobę na marketing i branding, to mi nagle wyszło, że to powinno się nazywać marka osobista. Ja dopiero potem dowiedziałam się, że Tom Peters już użył takiego sformułowania. Personal brand. Przepraszam, co cię do tego skłoniło, żeby to zrobić? To bardzo dziękuję ci, dobre pytanie. No ja, tak jak mówię, zarządzam na linii życia, w związku z tym ja lubię sobie planować do przodu, czyli planować dziesięciolecia pod kątem na przykład ról, w których będę pożądana i będę chciała być aktywna za 10 lat. Okay. Tak i wtedy myślałam, no to w jakiej roli ludzie mnie kupią i czego będą ode mnie potrzebować, bo ja to będę mieć, a inni nie. I to będzie deficytowe i trendy światowe pokazują, że ludziom będzie brakowało coraz bardziej kapitału zaufania i to będzie coraz bardziej wartościowa moneta, tak, waluta. Więc ja sobie po prostu planowałam przyszłość.
tak, która zresztą pozwalała mi czas w korporacji, poza ciężką pracą na rzecz korporacji, bo mam maksymalistę, wykorzystywać jednak do budowania kapitału wiedzy, zbudowania sobie baz wiedzy, baz danych, tak, pod tę przyszłą kompetencję. No ale super, ale co wyzwoliło tą myśl, że muszę to zrobić tu i Ja teraz? nigdy nie muszę. Nie musisz. Nie, po Chciałaś to pierwsze nie zrobić. muszę, to jest wolność, to jest wartość. Ja lubię mieć wartość, bo wolność, ponieważ z wolnością u mnie idzie wpływ, poczucie wpływu. Tak, że ja się kiedyś nie znajdę w momencie, w którym na przykład korporacja mi podziękuje, albo nie znajdę się w momencie, w którym będę miała już jakiś ważny powód, żeby zrezygnować z pracy w korporacji, a będę się bała, ponieważ nie będę miała pomysłu na siebie. Tak, to są zresztą moi dzisiejsi klienci. Ja im dokładnie to oferuję. Te wolne, że pracuj tam, gdzie jesteś, ale dlatego, że masz z tego, jest jakiś pożytek dla ciebie, tak? Jest w tym coś wartościowego, ale jeśli stracisz powód, to będziesz miał zaplanowane równoległe ścieżki kariery i pracy zawodowej. Dobra, czyli super. Wracamy do tych determinantów tej marki osobistej, tej świadomości, że mamy zasoby. Pomyślimy, rozważymy, Okej. które z nich możemy dalej wykorzystywać, które są unikalne. Tu jeszcze jest jedna rzecz, która mi pomaga. Ja mam jakąś taką apetyt połączony ze zdolnością tworzenia modeli. Ta moja głowa strategiczna bardzo lubi przekuwać jakąś myśl, którą uważam za atrakcyjną, na model, na rozwiązanie. Tak by służył większej ilości Tak, odbiorców. ale też, żeby móc tym zarządzać. Okej. Znaczy, żeby potem już rzeczywiście można to było rozwijać, aplikować, żeby inni to rozumieli, co się pod tym kryje. Tak, teraz nazwałam Leadership Intelligence. Mam nową, w ogóle nowy obszar, tak, który dołożę jeszcze do tej marki osobistej. Ale wracając, to, co mi na pewno pomaga, to właśnie taka potrzeba tej nowej jakiejś idei, nadania jej natychmiast jasnego, klarownego kształtu, rozpisania tego. Taki to na kartce papieru, o czym rozmawialiśmy Super, dzisiaj. ale jakby słuchają nas przedsiębiorcy, którzy zmagają się z podobnymi wyzwaniami, tak? Czy to w kontekście swojego życia prywatnego, czy zawodowego, czy biznesu, który właśnie próbują realizować, więc na pewno będą dużo brali z tego, co mówisz teraz. No i do tego jeszcze chyba co najmniej szczypta wytrwałości i takiej Jest to konsekwencji. ciężka praca. No Ja właśnie. lubię ciężką pracę. Niestety mamusia mi wkleiła, że żeby osiągnąć sukces, to trzeba ciężko na niego pracować. Niestety Więc- nie zgadzasz się Wiesz co, dzisiaj z tym? uważam, że to nie jest użyteczne przekonanie, Okej. które też wkleiłam moim dzieciom i potem roniłam Żałowałam? gwiazdkę. Nie, Okej. powiedziałam im, że znam ludzi, którzy nie pracowali tak ciężko jak ja, żeby osiągnąć sukces, więc być może to nie jest najlepsza strategia. To jeśli nie ciężko, to jak? Mądrze, Mądrze. smart, delegując, korzystając z zasobów, prosząc o pomoc. Tak, ale nie tak, że musi być ciężko, żeby był sukces. Niech będzie do celu, ale nie musi być koniecznie ciężko. To ważne, bo to jest moja lekcja życiowa, to się nią dzielę. Tak? I nie zawsze trzeba właśnie płynąć pod prąd, bo ja z kolei lubię też pływać pod prąd, więc zwykle na dzień dobry neguję wszystkie rzeczy, które są w nurcie głównym, tak? A co mi pozwala też patrzeć na ten nurt główny z boku i to też pozwala mi tworzyć nowe własne rozwiązania. No i do tego tak jak to już dokończę tylko tę twoją myśl o ciężkiej pracy. Konsekwentnej Determinacja. pracy. Ja lubię sukces. Okej. Maksymalista, ten talent galupowy, on się tak ciężko napracuje, że po prostu musi świętować sukces. To jest główny motywator maksymalisty. Znaczy nagroda, w moim przypadku nagroda, pochwała, tak, muszę mieć sukces. Więc ja nie zostawiam rzeczy, mimo że nie mam wcale takiego naturalnego umiejętności kończenia projektów. Uwielbiam otwierać, tak? Ale w przypadku moich tych pomysłów, ja je lubię po prostu dowieść sobie i się nagrodzić. A kiedy nie przynoszą sukcesów? Albo na to za wcześnie? Tak? Wiesz co, to jest ciężka praca nad swoją głową, związana z uczeniem się cierpliwości. I to jest, uczę się tego przez całe życie. Ja nie jestem z natury cierpliwa. Natomiast nauczyłam się, że po pierwsze trzeba być elastycznym. Przy dobrym zarządzaniu masz te kamienie milowe i taką uważność na to, jak ci idzie. Więc jak nie idzie, no to trzeba usiąść i się natychmiast zastanawiać, co nie idzie, czy należy utrzymać kierunek, czy należy go zmienić, a być może trzeba coś
zakopać, ponieważ to po prostu... Przestać to robić. Tak? Przestać to robić. Ja tak miałam startup i ten startup po prostu zamknęłyśmy. Tak, na bardzo dobrym etapie uważam. Tak, i z bardzo w dobrych nastrojach. Zawsze można wrócić do niego potem. Można, idea jest, leży pięknie przygotowana. Tak, więc... Bo to ile lat już wiemy, że może niekoniecznie ciężko albo ciężko, ale na pewno wytrwale pracowałaś na to, by dzisiaj zasłużyć sobie na to miano, tak o tobie mówią po prostu w branży, że jesteś prekursorką, że jesteś założycielką pewnej idei czy całego modelu, który zwraca uwagę każdemu, że jest marką osobistą. Czy to jest efekt doświadczeń, czy to jest efekt jakiegoś przełączenia, jak w tym 45 roku życia, że stwierdziła, że chcesz robić to bardziej, chcesz robić to inaczej? Słuchaj, samo to, że ludzie mówią, to jest efekt komunikacji. Okej. Znaczy, bo i ludzie nie będą mówić, nawet jeśli wymyślisz najpiękniejsze rzeczy, ale nie zadasz sobie trudu, żeby do ludzi z tym dotrzeć, tak? Mając przekonanie, że to ma wartość. tak? Nawet nie się. Okay. I to jest ważna rzecz. W przypadku budowania marki świat popłynął w złym kierunku, co zresztą pokazuje, nie wiem, czy oglądałeś taki dokument I Am Gen Z. No tak, oczywiście. Całe pokolenie Z jest sfrustrowane złym zdefiniowaniem marki osobistej, mylonym z koniecznością wystawienia się wszystkiego na ogląd publiczny, nie będąc przygotowanym do zbierania feedbacku od obcych ludzi. Nikt nie jest na to przygotowany. To jest po prostu złe zjawisko. Tak? Więc o czym mówiliśmy? O tej marce. Że trzeba mówić, tak? Że jedno to wymyślić. Drugie, mieć przekonanie, że to ma wartość dla innych. Tu nie chodzi o wylansowanie się i zbudowanie etykietki jestem prekursorką. Tu chodzi o to, że chcę wnieść coś wartościowego do świata i uważam, że ludzie na tym skorzystają. Tak? Ludzie się zmienią, ludzie dostaną. Ja nie zmieniam ludzi, dostaną wartość. Nigdy nie zmieniałam ludzi, nie naprawiałam ludzi. Ale ludzie mogą się zmieniać pod wpływem tego, ale co masz każdy, do jak widzisz, zaoferowania. wykorzysta to w sposób taki, w jaki jest do tego przygotowany. Tak? Więc to, co mogę mówić i robić, to pokazywać, zobaczcie, można skupić uwagę na oferowaniu wartości i budowaniu zaufania w relacjach z ludźmi poprzez uważność, poprzez szacunek, poprzez ciekawość dla ich wartości w miejsce lansowania się w social mediach. Bo lansowanie się w social mediach to nie jest budowanie marki osobistej. Siła marki osobistej, widzę twoje ciało zapadało. Tak, to zaraz zadam to pytanie. Okej, ale zobacz, Tomek, w zasadzie to, co daje mi taką frajdę z pracy, to jest to, że ja jestem bardzo silnie dzisiaj spozycjonowana w pamięci ważnych dla mnie ludzi, bez względu na to, czy jestem w social mediach, czy nie. Ja przez 2 lata ostatnio nie byłam, a dostałam jakąś nagrodę najbardziej wpływowej na LinkedInie. Nie będąc na tym LinkedInie. 2 razy może coś opublikowałam. No, ale te 2 razy... tak? Tak. Ale te 2 razy wystarczyły, ponieważ dotarły dokładnie do tych ludzi, którzy na mnie tam czekają. Tak, i oni uznali, że to miało jakąś wartość na tyle, że pamiętali, tworząc jakiś ranking. Na tym to polega, ale zbudowanie silnej marki polega na tym, że ludzie mają cię w swojej pamięci. Jesteś w ich świadomości. Bez względu na to, top of mind. Ale top of mind to oznacza, że jak będą szukać cię w tych hashtagach i tematach, to będziesz pierwsza, druga, trzecia. Tak? Natomiast tutaj nie chodzi o to, żeby hałasować. Owszem, dzisiaj ten hałas jest tak duży, że istnieje obawa, że jak nas nie będzie, to znikniemy. Ale i tak, jeśli masz dobrze zbudowane relacje, to one już są. Hałasować czy wejść do social mediów ponownie warto wtedy, kiedy chcesz dotrzeć do kolejnych głów, ale wtedy znowu skupić się na człowieku, a nie na social mediach. I znowu zaparkować się tam dobrze w ich głowach, dać im coś ważnego. Uśmiecham się, kiedy o tym mówisz, bo przygotowując się do rozmowy z tobą, ja to słowo, klucz, marka osobista, personal branding, odmieniałem każdym przypadkiem w internecie, poszukując
albo próbując sprawdzić, jak ten rynek wygląda. No i jestem porażony tym, kto i w jaki sposób, w oparciu o jakie treści przekazuje nam ten content. Często są to ludzie, którzy mają po 20 kilka lat, czyli na pewno bardzo krótkie doświadczenie, ale są świetni w uprawianiu nowych mediów. Nam, szczególnie dojrzalszym trochę wiekiem przedsiębiorcom, wydaje się, że bardzo często te nasze biznesy mogą zostać łatwo i szybko przykryte przez tych hałaśliwych, krzykliwych, którzy nie mają wiele do zaoferowania, także w kontekście usług, wartości, produktów do klienta końcowego, ale jednak działają na większą skalę, są widoczni, są krzykliwi. Słuchaj, Jak sobie z tym poradzić? Czy w ogóle należy się ja wierzę w dobrą strategię. Okay. Znaczy skup się i rób swoje. Najlepiej jak potrafisz, będąc cały czas w konwersacji i dialogu z klientami. Miej znakomicie zdefiniowanych klientów. Miej dobre pozycjonowanie biznesu. Tak? I sprawdzaj. Pytanie, na ile chcesz skalować. Ja musiałam zrobić duże koło, żeby dojść do wniosku, że ja nie chcę skalować, ponieważ mój maksymalista się tego domaga, ale mój talent relator w Galupie sprawia, że ja nie chcę wcale skalować biznesu. Ja chcę mieć przestrzeń na pracę z każdym liderem indywidualnie. Nie chcę sobie dzisiaj wyprodukować armii podobnych mnie, którzy będą latali i obsługiwali w jednym czasie 100 przedsiębiorców, ponieważ moja frajda z pracy polega nie na przygotowywaniu biznesu pod tych 100 faktur, tylko na pracy pod nadmuchaniu pod skrzydła konkretnemu, wybranemu człowiekowi. Nie pracuję ze wszystkimi. Pracuję z tymi, którzy mają ważny powód, żeby pracować ze mną, którzy mają gdzieś tam jakąś, mamy jednak zgodność w wartościach, tak, którzy podobnie rozumieją profesjonalnie i przyzwoicie. Ale też cisną nas inwestorzy, nie wypacza rynek, tak? Jeśli coś sobie udowadniamy na pewnym etapie, no to ta chęć budowania szybciej, więcej, lepiej pojawia się zewsząd, tak? Trudno jest robić swoje i koncentrować się tylko na tej korowej działalności, kiedy rzeczywiście co róż z rynku docierają do ciebie jakieś informacje, że ktoś zrobił coś innego, że tamta firma już to ma, że ten biznes odpalił takie, nie inne usługi. Co wtedy, nie? To jest trudne. Wtedy trzeba wziąć mentora. Okay. Ja ze względu na maksymalistę, na którego jeszcze jest nałożona niezwykła kreatywność. Ja mam taką nadmiarową kreatywność, tak, rzekłabym. Gonienie za nowymi ideami. Więc ja mam dużo, mnie się natychmiast tworzą nowe połączenia i właśnie te nowe pomysły, tak? Tu i nagle mamy coś, czego nikt jeszcze nie wymyślił, a przecież ludzie tego potrzebują. Natomiast był taki moment, kiedy właśnie zmęczona tą nadmiarowością, w kilku naprawdę projektach każdy miał potencjał. Każdy. Tylko wymagał uważności i skupienia się na nim. Czyli zwolnienia, zatrzymania się. Skupienia uwagi. Ale wcześniej, tak? Musiałaś dojrzeć. No, musiałam dojrzeć do tego, wiesz, usiąść tak ze sobą i zastanowić się, na co mi ale nie dokończyłam zdania. Wtedy należy się zatrzymać, jak cię już przyciśnie. Takie przekonanie, że za dużo tego. Znaleźć mentora. Mój mentor, zaraz powiem jak się nazywał, powiedział, przeczytaj taką książkę Esencjalista. Okay. Tak, to jest bardzo dobre, będzie równowaga dla twojego maksymalisty. Ponieważ w pewnym momencie wiek ci też powie, że nie chcesz już rozpraszać energii. Co więcej, z wiekiem też, co nie oznacza, że to jest zarezerwowane dla osób dojrzałych. Ja raczej zachęcam tych młodych, żeby taką refleksję mieli wcześniej, zanim się wypalą, zanim doświadczą depresji, to o mnie. Tak, różne już mam na swoim koncie rzeczy, ale był właśnie taki moment, kiedy to wszystko tak grzecznie zagadało, ja tego posłuchałam, zadzwoniłam do Tomka Platy i powiedziałam: Tomek, tak pomóż mi to wszystko teraz rozłożyć na kolejnej dużej kartce i zastanowić się, co z tego, na czym się skupić, bo ja już nie chcę tej mnogości. I myślę, że to jest też... Ja chyba nie jestem dobrą osobą dzisiaj, żeby doradzać na przykład młodym przedsiębiorcom. Dlatego, że ja za silnie mam już zakodowane w sobie pytanie po co. I ono może być takim pytaniem ucinającym trochę skrzydła na pewnym etapie rozwoju.
Bo odpowiedź na to pytanie może natychmiast doprowadzić do konstatacji, że, to nie jest potrzebne. Naprawdę chcesz mieć tak dużo? Dużo to jest niewola. Tak, a mój maksymalista też zawsze mówił dużo, tak, dużo. Bo być może nie pieniędzy, bo tego nie mam. Niestety mam mało przedsiębiorczości, mam dużo kreatywności w sobie. Kiedyś to myliłam te dwie rzeczy. Mój mąż Marek mi to rozjaśnił i rozkminił. Ale ja nie będę radzić młodym. Znaczy, myślę, że to jest też zawsze dobre doświadczenie, kiedy się sami potkniemy, sami nauczymy, sami zrozumiemy, czego potrzebujemy. Zachęcać natomiast zawsze będę do tego, żebyś zanim zaczniesz rozwijać jakikolwiek biznes i zarządzać jakimkolwiek biznesem i ustalać jakąś drogę biznesową, tak jakieś sięwzięcie, jak mawia moje starsze dziecko, jakiś projekt biznesowy, poznaj siebie. I to powinno współgrać. Super, to strasznie rezonuje ze mną to, co mówisz, bo trafiam ludzi, którzy są świetni w swoim fachu, są super ekspertami w finansach, sprzedaży czy IT, wchodzą na ścieżkę przedsiębiorczą, ale nie znają odpowiedzi na to pytanie, które przed chwilą sformułowałaś. Tak? Nie wiedzą do końca, po co to robią. Mają jakieś wyobrażenie potencjalnych zysków i korzyści, jakie mogą przyjść, ale nie zdają sobie sprawy z tego, że ten niekrótki etap, który się właśnie zaczyna, wymaga wielu innych jeszcze poświęceń niż tylko kompetencji i doświadczeń, które do tej pory wynieśli. Wiesz co, o poświęceń to jedno, bo to prowadzi do pytania o odpowiedzialność. I jedno to jest odpowiedzialność za siebie. Ja rozumiem, co to będzie dla mnie oznaczało wejście na tę drogę. Pod kątem moich, nawet takiej pięciopolówki mojego takiego CIDER, tak? Ciała, emocji, duchowości, relacji, umysłu. To jest jedno. Jestem człowiekiem i nie jestem maszyną wieloczynnościową. Czy to wszystko jest przygotowane pod ten projekt? Czy ja mam zasoby mądrze tutaj delegowane? Ale druga rzecz to jest odpowiedzialność za innych. Firma to jest obietnica dla pracowników, inwestorów i klientów. A nawet jeszcze pozwól, że wtrącę, za rodzinę, kiedy zaczynasz jako jednoosobowa działalność. Oczywiście, oczywiście. Wszystkie tak, cała ta para, ileż razy tam i ja albo mój mąż tak inwestowaliśmy środki rodzinne w nasze przedsięwzięcia. Więc tak, jeszcze jest do tego rodzina, ale tak na koniec rozmawiamy o budowaniu marki. Dzisiaj i czym konkuruje biznes? Zwłaszcza wyskalowany wyłącznie kulturą organizacyjną. Tylko tego nie skopiuje konkurencja. Skoro tak, to oznacza, że my na pewnym etapie rozwoju tego biznesu cała nasza para przedsiębiorcza powinna iść w ludzi i w budowanie kultury. Nie zbudujesz kultury latając od rana do wieczora z rozbieganym wzrokiem. Tak ile znamy historii przedsiębiorcy, lidera, założyciela, po prostu nieuważnego, nieobecnego, albo nie daj Bóg, stojącego i wygłaszającego mowy motywacyjne, wtedy kiedy jego ludzie po prostu piszczą i nie mogą podjąć decyzji, bo jego nie ma, a on zarządza, steruje jednoosobowo, tak i on się lansuje, a biznes umiera. I potem się go zamyka. Znamy takie przypadki. Oczywiście, szczególnie z korporacji. Nie tylko z korporacji. Nie tylko z korporacji. Fajnie, że mówisz o tej marce, bo wspomniałaś też, że wszyscy jesteśmy markami. Tylko sztuką jest budować tę markę i komunikację wokół niej w sposób w dodatku świadomy. No właśnie, jesteś marką jest takim prowokującym skrótem, ponieważ de facto chodzi o to, że każdy z nas zbudował jakąś markę. Jesteś z takiego poziomu tożsamości, to jest bardzo głębokie. Tak? Tu raczej chodzi o to, że jesteś osobą godną zaufania, jesteś autorytetem. W jakimś nawet wąskiej dziedzinie, ale masz grono ludzi, których zdefiniowałeś i chcesz, żeby ci ufali. Tak? To się kryje pod hasłem jesteś marką. Natomiast rzeczywiście marka jest efektem naszej komunikacji w relacjach z dobrze zdefiniowanymi odbiorcami. Nie ze wszystkimi. Nie ze wszystkimi. No właśnie, super powiedziane. Nie chciej mówić w tym samym czasie do wszystkich, bo trochę mówisz do nikogo. Do wszystkich to do też, nikogo. To jest koszt. Gdybym była inwestorem, natychmiast taką osobę, która hałasuje do wszystkich, rozliczyłabym z tego, jakie ponosi koszty. I to nie tylko finansowe.
Tak? Ile czasu na to hałasowanie idzie kapitału ludzkiego, tak? I czasu po prostu. Tak. I jaki jest tego ROI? Jaki jest tego zwrot z tego hałasowania? Tak? Natomiast marka to jest efekt uważnej komunikacji do dobrze zdefiniowanych rynków albo odbiorców z feedbackiem, tak? Z pełną uważnością na to, jaką to wnosi korzyść w ich codzienne życie. Czy w tym kanale ja na pewno oferuję to, czego ci moi ludzie tam potrzebują, bo być może im hałasuje i spamuje im po prostu świat, tak? I buduje raczej experience pod tytułem o Boże, znowu się wyskakuje z jakimiś treściami, które nas nie interesują. Tak. I to jest to przekonanie, że my znikniemy. Tak, to jest na stronie, jesteś marką wśród tych powodów, dla których warto budować. Jest taki lęk, że zniknę. Najpierw spróbuj. Tak, ja sobie zrobiłam 2 lata detoksu od LinkedIna, ponieważ mnie ten LinkedIn rozczarował. I to jest taki eufemizm, tak? Tak, tam wszyscy hałasują do wszystkich. Tam jest jedno wielkie targowisko dzisiaj. Znaleźć w tym wartościową treść jest trudno, w związku z tym być może to nie jest wcale kanał docierania do naszych odbiorców. Tak? Moimi są liderzy, więc tak jak pytałeś na początku, czy wiesz, czy skalować, czy do wszystkich, czy dużo. Ja nie wiem, bo ja mam bardzo dobrze zdefiniowaną grupę docelową. W zasadzie nawet ci liderzy z potencjałem, bo ci, którzy już będą brać udział w podcastach, jesteś marką, to są już dojrzali, oni się już spełnili, oni raczej chcą odcisnąć jakiś ślad, albo chcą być dobrymi mentorami, albo właśnie trochę ten styl komunikacji zbudował im nie taką markę, jakim są naprawdę człowiekiem, tak? Więc to chcieliby sobie tutaj naprawić. Ale tacy, którzy mają potencjał, ja im chcę tutaj stworzyć przestrzeń, pokazać ich. Super. Dziś jesteś liderką opinii. Na ile wpływ na to miały twoje poprzednie miejsca pracy? Bo pracowałaś w koncernach medialnych. Czy tam się czegoś nauczyłaś, czy obserwowałaś tak na co dzień, co dzisiaj wykorzystujesz w tej swojej działalności? Tam się, i powiem to z uśmiechem i takim, który najpierw wypłynął mi z takim, no tak, dużo ciężkich rzeczy mnie to nauczyło, ale też i z takim uśmiechem wdzięczności. Bo tutaj mam dużo emocji związanych z moimi doświadczeniami. To były dość trudne doświadczenia. W czym ta trudność polegała? Wiesz co, trudność chyba największa pojawiła się wtedy, kiedy ja jednak zdecydowałam się podjąć wyzwanie i z dość już rozpoznawalnego dyrektora do spraw komunikacji w branży wtedy rozwijającego się właśnie PR-u i komunikacji zostałam dyrektor personalną, HR-em. Co już w ogóle brzmi obraźliwie. HR uważam, czy HR-y jest zabarwione obraźliwie i powtarzane ponad pół roku. I to jeszcze te HR-y jest po prostu mobbingiem funkcji. Okay. Więc bycie przedstawicielką mobbowanej funkcji w mediach, które zrobią wszystko, tak, ponieważ wiedzą, że nie mają tej umiejętności zarządzania relacją z człowiekiem, bo wiedzą, bo są inteligentni, wiedzą w jakiej kulturze pracują i jaką tworzą, będąc liderami, no to osoba, która miałaby spojrzeć na to, jak pracują i powiedzieć im, słuchaj, ale no to w żadnym wypadku nie te wartości. Zmodyfikuj coś. Zmień, zmodyfikuj, chodź, nie rób tego. Pomogę ci, tak, Okay. ale rób inaczej raczej, rób inaczej, tak, no to jest niepożądana, ale ma pozycję, jest tak jak ja na przykład, po prostu takim przyzwoitym człowiekiem. Ja lubię ludzi, więc trudno nawet, wiesz, jakoś się napiąć na mnie, że o Jezu, ta malinowska pasiodła. Malinowska pasiodła jest fajna, ale ona oznacza potencjalnie utratę władzy. Więc ten czas spędzony w HR-ze był dla mnie bardzo trudny. Powiem szczerze, ja nie byłam świadoma, jak bardzo. Ja 5 lat budowałam się od nowa. Po zakończeniu tego rozdziału wyjściu, pracy tak, w korporacjach mediowych. Z tej roli. 5 lat poszłam Zderzyłaś na się terapię. tam ze ścianą? Wiesz co, zderzyłam się z bardzo fajnymi ludźmi, którzy byli gotowi bronić każdymi sposobami korporacyjnymi swoich twierdz, żeby tam nikt nie wszedł i nie popatrzył i nie próbował im edukować ludzi, wpływać na tych ludzi. Tak, więc ja cały czas po prostu miałam na każdego
członka zarządu, każdego lidera i w zasadzie kluczowego pracownika oddzielną strategię komunikacji. Oż ty. To było tak wyczerpujące doświadczenie, wiesz, takie udowadnianie, że nie jesteś białą żyrafą. Ja pamiętam, jak po pierwsze na przykład przynosiliśmy tytuły Idealny pracodawca w TVN-ie. Przez 3 lata z rzędu. Przez kilka lat. 2009, 10, Ja te 11. statuetki skromnie chowałam w takiej nieeksponowanej witrynce, żeby ludzi nie... Żeby się nie przewróciło w głowach, żeby nie przyzwyczaili się do tego, że im się Wręcz należały. przeciwnie. Nie. Żeby ludzi nie jątrzyć. Okej. Ponieważ na górze to być może wyglądało to ładnie, ale na dole to nie był idealny pracodawca. Tam było jeszcze bardzo dużo do zrobienia i to, co mnie chyba najbardziej wypaliło, bo ja wyszłam głęboko wypalona, to, że ja tam nie miałam wpływu. Ja naprawdę stosowałam całe moje zasoby, żeby tam tym ludziom pokazać korzyści z tego, żeby dopuścili mnie jako partnera do, wiesz, no właśnie takiego nawet nie współzarządzania, ale takiego właśnie bycia partnerem, który im podpowie, coachem, mentorem, tak życzliwym bardzo, choć wymagającym, tak? Ale moja strefa wpływu była tam ciągle, wiesz, co ja sobie poszerzałam. To przychodził ktoś i widział, że ja już tam gdzieś robię sobie drogę do serca czy głów jego ludzi i natychmiast, wiesz, były jakieś takie strategie uruchamiane z ciemnej strony zarządzania, a ja nie mam tych strategii. Ja pamiętam dzień, w którym przyszłam do domu i powiedziałam do Margaci, ja po prostu albo muszę się nauczyć tych strategii, albo wiem, że będę Muszę się przekrywać nauczyć grać w tą grę. w ciemną stronę mocy. Okay. Ty jesteś głupi, albo twoi ludzie to kradną, tak? W cudzysłowie, ale po prostu w takie agresywne, tak? Ja nie jestem agresywna. I mój mąż powiedział, no ale co, znajdujesz powód? No właśnie, musiałaś znajdować jakieś powody, skoro w jednym i w drugim miejscu pracowałaś blisko 6 lat, prawda? No, jakie to 7. Tak, a potem 6 lat jeszcze w TVN-ie, więc to nie Słuchaj, ja nie wierzę w poddałaś ludzi. się łatwo. Nie, ja wierzę w ludzi. Tak? I rzeczywiście mam poczucie wpływu. Uważam, że wiesz, no zawsze znajdzie się jakiś sposób. Jak masz coś wartościowego, no to w pewnym momencie ludzie to kupią. I ludzie chcą być w przestrzeni, w której się oddycha zaufaniem. A nie gdzie ktoś ich bije kijem po głowie, tak, i mobbuje i rzuca na H, na K i na P, narusza jego godność, tak, i jeszcze się wszyscy z tego śmieją. Nikt tego nie lubi. Człowiek z natury swej chce mieć dobrą relację z drugim człowiekiem. Umierajmy, tak, wskaźnikiem dobrego życia są dobre relacje. I dokładnie to samo dotyczy dobrego życia w pracy. Tak? Nie ma znaczenia, czy to jest koncern mediowy, czy jakikolwiek. Człowiek jest człowiekiem. Owszem, kultura jest w stanie każdego człowieka najlepszego po jakimś czasie, no, jak pokazują Arendt publikacje, tak, kim byli ci, którzy pracowali w obozach koncentracyjnych, to byli przeciętni ludzie na usługach złych liderów. Dlatego ja taki nacisk kładę na ten leadership. Prawdziwy. I w moich ustach lider to ma być lider. Nie szef, nie przełożony, nie kierownik, nie pan, który ma wpisane w kontrakt, kierują ludźmi. Ale dobrze słyszałem, odchorowałaś ten czas, kiedy wyszłaś z korporacji. Co ci potem pomogło? Jak to się stało? Że powiem szczerze, po raz pierwszy w życiu poszłam na terapię. Okay. Znalazłam sobie dobrą terapeutkę, ale to było wynikiem tego, że jak wyszłam z korpo, to się natychmiast postanowiłam zaryrać na własne. Pani przedsiębiorca. Tak, dużo znamy takich przypadków. Tak. Rzucić, udowodnić, że ja po tym korpo potrafię, zrobić wielkie rzeczy znowu, tak, że to właśnie był tylko jakiś etap, który zamknęłam. I w pewnym momencie w zasadzie to pomógł mi Marek i mój zespół, którzy powiedzieli, słuchaj, ty za chwilę się wypalisz. Moja terapeutka powiedziała, jeśli coś panią zabije, to rozmach. Czyli sama siebie po prostu. I nikt mi tu nie jest do tego potrzebny. Tak, ja jestem w stanie rzeczywiście zatyrać się na śmierć. I oni mi dali bana. Dostałam miesiąc odcięcia, miałam work and social media detox. Po prostu miałam przez miesiąc, miałam zakaz, odciętą pocztę mailową, nie wolno mi było pracować. No to było doświadczenie. Oczywiście, ale przez pierwsze 6 dni notowałam sobie w kajeciku, a jak ja ten czas spędzam? Tomek.
naszprycowałam umysł chyba 3 dziedzinami wiedzy w ciągu pierwszych 3 Znalazłaś dni. alternatywy po prostu. Natychmiast. Mamy głowę uzależnioną od wrzucania tam informacji i międlenia. O tak. Więc potem dopiero uczyłam się takiej właśnie praktyki odpoczywania. Leżę i nic nie robię. Jak długo potrafię leżeć i nic nie robić, a potem to już pies mnie wyedukował. Jasne. Tak, chodzę na spacery bez komórki i po prostu podążam za psiakiem. Czego nauczyłaś się przede wszystkim w tym okresie stawania na nogi, pewnej rewizji swojego życia? Słuchaj, po pierwsze nauczyłam się, że już zasłużyłam. Czy uznałaś swoją wartość? Tak. Mhm. I okazuje się, że to wcale nie było wcześniej takie oczywiste. Tak? Że nic już nie muszę udowadniać, bo już wszystko sobie udowodniłam. Że nie muszę działać tylko na celach. Ja uwielbiam. To już spadło dzisiaj, to widać, słychać i czuć. Linia życia, cele, tak, i jedziemy. Natomiast ja teraz się zrobiłam w tym bardzo elastyczna, tak mądrze elastyczna. Owszem, ja nadal, tu się nic nie zmieniło. Uwielbiam ciężko pracować i mieć sukces w tym, co robię. Natomiast jestem bardzo uważna na to właśnie, czy to przynosi spodziewane korzyści i zyski mierzone różnymi rzeczami, nie tylko PLN-em, choć PLN i Excel jest bardzo ważny. Nawet ważniejszy niż kiedyś w moim przypadku. Ale już nie muszę za wszelką cenę. Jestem tak kreatywna, że mogę sobie zmodyfikować drogę. Nauczyłam się, że nie muszę dużo. Trochę na swoich warunkach. Co? Ja zawsze żyłam na swoich warunkach. Mnie to też właśnie, wiesz, uwierało w korporacjach, że ja nie byłam, wiesz, osobą, która była czyjaś i w czyimś układzie. Ja zawsze stałam z boku niezależnie, co bardzo było kosztowne. No tak, wyobrażasz sobie oczywiście. Tak, ta niezależność kosztowała. Natomiast nauczyłam się właśnie, że nie muszę dużo. Że w zasadzie tak, a po co duże, po co wielkie plany, wiesz, po co aż skala, czy ja chcę skalować? Kto powiedział, że ja teraz chcę jeździć po całym świecie, szukać inwestorów? Tak, a jeśli jeszcze moje wspólniczki tego nie mają czasu na to po co robić startup? Nauczyłam się, że jeśli chcesz być przedsiębiorcą i zakładać startup i go skalować, to ostatnio gdzieś zagadało do mnie takie zdanie, nie pamiętam, kto jest jego autorem, więc przepraszam, ale że jeśli chcesz być dobrym founderem, to musisz sam umieć sprzedawać. I że jeśli masz taki pomysł, żeby założyć startup i sobie zatrudnić kogoś, kto będzie sprzedawać, to szansa na powodzenie jest bardzo niska, a ja taki pomysł miałam. Ja w ogóle nie lubię sprzedawać. Bo ja mam przekonania, że dama premium to nie sprzedaje. Ja mam budować markę, która się sama sprzedaje, premium, tak. Ale fajnie, że o tym mówisz, bo ten komunikat tutaj wybrzmiał w 2 czy 3 wcześniejszych odcinkach właśnie o tym, że trochę zakichanym obowiązkiem foundera jest sprzedawać potem to, co stworzył, co wyprodukował. Ale też i być. Uważnie być w biznesie, z ludźmi. Super, to świetna lekcja. Mówisz też, to kolejny twój cytat, iż można odnieść sukces i pozostać sobą. I to teraz tak, wydaje mi się, mocno wybrzmiewa w tych doświadczeniach twoich zawodowych. A mogę to teraz zmienić? Bardzo proszę, bo tutaj już grono sceptyków rośnie, jak słuchać coś takiego. No, odnieść sukces, pozostać sobą. Kurczę, to jest trudne, nie? Żeby połączyć jedno z drugim. Ja bym nawet chyba to teraz zmieniła i powiedziałabym, że to chodzi o to, żeby ten sukces zmierzyć tym pozostaniem sobą. Znaczy, że największym sukcesem w życiu jest być sobą w każdym wieku. Okay. Znaczy, że to jest sukces. I fajnie, że o tym też wspominasz, bo mówimy tu o PESEL-u, o doświadczeniach, ale chyba coraz więcej, wiem, że ty takie osoby spotykasz, ja również, osób w wieku 20-30 lat zwraca na to uwagę, że chce być sobą, chce pracować trochę na własnych zasadach, chce realizować się w zgodzie z wartościami, nie wpasowywując się sztywno w te ramy i schematy, czy inne organizacje, które oferują niby świetne przygody, ale pozbawione właśnie tego głębszego dlaczego. Nie? I mądrość młodych pokoleń, które nam się przyglądały, nam rodzicom. Absolutnie. Oni nie chcą być w ramce. Pamiętam, jak kolega mojego syna, który się zajmuje machine learning,
powiedział dyrektor w korporacji, to stygmat. Pani Jasiu. Więc oni nie chcą być w ramkach, oni cenią sobie wolność, tylko nie chcą dużo. Oni chcą sensu. Oni chcą mieć life and work integration. Tak? I po prostu to się powinno mądrze przeplatać, ale tylko i wyłącznie po to, żeby mieć dobre życie. Są sfrustrowani, że tego nie mogą mieć. Tak? Że naobiecywaliśmy im też różnych rzeczy jako społeczeństwo i nie dowozimy tego, ale mają w sobie dużą mądrość i ja się też dużo od nich uczę. Tak, to zawsze powtarzam swoim mentee, że będę do ciebie mówił, czy tak, dużo rzeczy, ale od ciebie zależy, co z tego zarezonuje, co sobie weźmiesz, co wykorzystasz. Tak? Nie wszystko jest ważne. Powinieneś to, co jest potrzebne tobie. Tobie, nie co ci powiedziała mama, że powinieneś brać, ani szef, ani mentor, Bo ani oni za ciebie życia nie przeżyją. Coach. Powinieneś być dla siebie największym wsparciem i przyjacielem. I tego mnie też nauczyło życie. Ja czasem widzę, jak w ludziach wywołuje taki dystans i wiesz, na pograniczu niechęci związany z tym, że ja po prostu mam w sobie dzisiaj taką pewność siebie, ale nie butę i arogancję, tylko ja jestem pewna siebie, czyli mogę sobie zaufać. Ja mam życzliwy, przyjazny dialog wewnętrzny. Ja już przestałam sobie wystawiać pręgierz. Ja już, wiesz, nie mówię sobie rzeczy niegrzecznych, że o Jezu, co zrobiłaś tak, jak mogłaś, tak, o Boże, mogłaś lepiej, mogłaś więcej. Ja po prostu rzeczywiście jestem dla siebie wspierająca, odwalam wdzięczność, już mam dobre życie. Więc to sobą i ten sukces mierzę po prostu taką zawartością dobrego życia teraz. To jest mój miernik. Tych, którzy cię otaczają, bo nie są to wtedy przypadkowe osoby. Ponieważ to jest mój zresztą wskaźnik też sukcesu. Ja chcę iść przez życie w gronie bardzo dobrze wybranych ludzi. To jest dla mnie po prostu warunek konieczny. Co w biznesie też jest fundamentalne. Ja sobie rekrutuję klientów. To jest niesamowite. Znamy się już jakiś czas, a ja zupełnie nie kojarzyłem, że ty swoje przygody zawodowe rozpoczynałaś w agencji promocji i mody, a potem byłaś między innymi szefową promocji w TVP. Czyli z tą promocją, komunikacją to ty już od lat flirtowałaś. Słuchaj, to jest tak, że ja to ideation i taki talent, który jest związany z tym, że ja wiem, co jest za rogiem. Dlatego takie, wiesz, trendseterskie mam umiejętności. On od bardzo wczesnych lat u mnie zawodowych się przejawiał. Ja w związku z tym na socjologii, po czasie, jeszcze wcześniej w czasie śpiewania w Teatrze Wielkim zbierałam cebulki, bo to takie były czasy, że trzeba było jakoś na siebie zarabiać, ale na socjologię już prowadziłam radiowęzeł w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej, a potem poszłam do promocji, ponieważ tak szłam za takimi naturalnymi talentami, że gdzie, wiesz, ta promocja tak się odkryła tak nagle, że o taki fajny obszar. Dziewiczy najpierw, wtedy, tak? Wiesz co, dziewiczy, ponieważ ten rynek kapitalizmu tak się rodził, że najpierw konkurowano w oparciu o kapitał finansów, więc liczyli się finansiści. Potem odkryto kapitał marketingu, jeszcze nie marki, ale marketingu, i wtedy pojawiła się promocja. Tak, reklama i promocja. Mnie reklama jakoś mniej interesowała zawsze. Interesowała mnie promocja, bo było, wiesz, w relacjach z ludźmi. Potem dopiero pojawiło się kapitał intelektualny, czyli ludzie, organizacja, innowacje. I ja tę promocję wyczaiłam jakoś na studiach i był taki moment, kiedy miałam 30 lat, pracowałam w biurze reklamy telewizji polskiej. Zresztą byłam tą niepokorną, przed którą uciekali ówcześni dyrektorzy anten, bo oznaczałam problemy i zadawanie niewygodnych pytań. I wtedy nagle odkryłam komunikację. Pani profesor Dajen Gajewski z Omnikomu. To były czasy, kiedy wchodził internet. Myśmy się uczyli komputerów i ja nagle odkryłam Dajen Gajewski. I ona o tej komunikacji napisała wszystko wtedy. I ja pomyślałam sobie, ja się chcę zajmować komunikacją. I to był też taki czas, kiedy jak mnie znacznie zresztą później rekrutowano do jednej z mediowych firm, a rekrutowano, bo przyszłam się zaoferować jako dyrektor komunikacji, to usłyszałam, że ta komunikacja takie PKP i PKS. Tak? Ale my potrzebujemy personalnej. I tak zostałam personalną.
No ale to trochę wbrew sobie, czy zgodnie z jakimś powołaniem, Słuchaj, raczej zgodnie z ciekawością i z potrzebą rozwoju. Tak, no ja miałam przerobioną taką samoświadomość, ja te stopklatki sobie robię dość regularnie, więc ja wiem, jakie mam kompetencje, tak, w czym jestem mocna, w czym jestem słaba, więc zapytałam od razu, czego potrzebują, skąd w ogóle taki pomysł, żeby mi zaproponować rolę. Mówimy o Rzepie, prawda? Mówimy o Rzepie. Okazało się, że tam się pojawił norweski współwłaściciel, który użył słowa zarządzanie zasobami ludzkimi, którego nikt nie rozumie, ale chyba chodzi o zarządzanie ludźmi, a ja mam taką strategiczną głowę, to bym się z nimi jakoś tam dogadała. Tak, z tymi Norwegami. Z drugiej strony zapytałam, czy dobrze rozumieją, że ja w życiu nie miałam kodeksu pracy w dłoni. To powiedzieli, że mają 2 kadrowe i to wystarczy. No i tak się zaczęła moja przygoda z tym obszarem HR-u. No ale tak jak były takie momenty, kiedy zastanawiałam się, o ile bym oszczędziła w życiu zdrowia i energii, gdybym została w komunikacji. Ale ten HR też na tej komunikacji bazuje. Ja prawda? wiesz, no, co było w TVN-ie? Nie wiem, czy ty pamiętasz, ale jako pierwsi zrobiliśmy takie małe CI HR-owe, czyli pierwsi mieliśmy oddzielne logo, oddzielną ofertę one-pager. Tak? Pamiętam, jak marketing przyszedł, powiedział, też chcemy takie logo. Ja mówię, to idźcie i róbcie, tak? To u was chyba można coś takiego zamówić. Po talentach, tak. Świetnie. Kiedy odchodzisz z TVN-u po latach, jeszcze ostatni raz do niego nawiążemy, mówisz, że to jest jeden z największych sukcesów zawodowych twoich. TVN? Tak, że odchodzisz z TVN. Wiesz co, no, ponieważ wykazałam się, to był taki moment sprawdzam dla mnie. I przepraszam, zaraz powiesz dalej, tylko jakby fenomenalna jest ta konstrukcja. Mówisz, że twoim sukcesem zawodowym jest odejście z korporacji po latach. Tak. Tak, ponieważ bardzo trudno jest wyjść spod złotego parasola. A byłaś pod takim parasolem? parasolem. Byłam pod takim parasolem. To była naprawdę firma moich marzeń, gdzie panowała najwyższa jakość. Wtedy, kiedy do niej przychodziłam. Tak, kiedy jeszcze żył Jan i Mariusz, tak, tam była aspiracja, żeby było wszystko najwyższej jakości. To firma dla mnie. Taki media i bardzo inteligentni ludzie, którzy z pasją i zapałem budowali tę firmę. Jan Weichert był tą osobą, dla której chciałem pracować w TVN. Jan Weichert próbował mnie 2 razy zatrudnić. Wcześniej, znacznie wcześniej, wiele lat wcześniej, jako szefa budowanego właśnie Pałacu Sobańskich i Polskiej Rady Biznesu. Bóg czuwał, opatrzność czuwa, zaszłam w ciążę, nie przyjęłam tej propozycji. Potem właśnie też Jan maczał palce w tej... A nie, Jan już potem nie maczał. Nie, to w czym innym Jan maczał. Ale wracając, wiesz, do tego odejścia, ja trochę prowokowałam i trochę czekałam na takie momentum, bo właśnie bardzo trudno się wychodzi spod złotego parasola. To jeszcze był taki moment, kiedy Marek zmieniał pracę. Więc my tak naprawdę, czyli mąż, więc my tak naprawdę, no, poza jakąś tam, wiesz, przejściowym momentem, posiadaliśmy 2 dzieci i trzeba było zarabiać na życie i na bezpieczeństwo finansowe. Natomiast no, to był taki moment, kiedy ja mogłam, wiesz, przyznać sobie najważniejszy medal w życiu właśnie za ową przyzwoitość i profesjonalizm. Tak, kiedy nie miałam najmniejszych wątpliwości, że, wiesz, że nie zrobię rzeczy, na której nie mam zgody. Tak, no mówię o tym na TEDxie, więc już nie muszę tego jakoś tam owijać. Tak, a naszych widzów i słuchaczy zapraszamy do tego wystąpienia. Można je zobaczyć na YouTubie. Kiedy powiedziałam, dlaczego odeszłam z TVN. No właśnie. Ale wtedy, opuszczając korporację, mogłaś znaleźć z łatwością pracę w innej, a ty jednak zdecydowałaś się iść na własne. Wiesz to, bo na tej linii życia ja już wiedziałam, że ja nie jestem zwierzęciem korporacyjnym. Jestem dość trudnym partnerem dla zarządów. Na jedynym miejscem, w którym mogłam się znaleźć, byłby kolejny już zarząd, tak? I członek zarządu. Ja z taką jednak potrzebą zdroworozsądkowego podejścia, relatora, przyzwoitości, z takim jednak pryncypialnością. Ja mam też wysoko w galupie pryncypialność. Ja jestem przywiązana do zasad. Ja lubię zarządzanie przez zasady, a nie wyjątki od zasad. Ja jestem trudnym partnerem.
W związku z tym po co iść gdzieś, gdzie jesteś trudnym partnerem? Ja nie idę, edukować członków zarządu innych, tak? I robić im coachingu, mentoringu, że powinno być zgodnie z wartościami. Trochę po coś innego zatrudnia się na razie do korporacji ludzi, a przynajmniej wtedy się zatrudniało. Tak, są inne KPI-e. Więc ja bym nie była, efektywna w roli takiego pożądanego członka zarządu. Ja już wtedy wiedziałam, że jeśli już, to zrekrutuję zarządami pracować. Nie, ja wtedy to miałam pomysł, że zrekrutuję sobie zarząd marzeń. Okej. Jako swoich wspólników? Czy... Tak. Okay. Znaczy, że założę sobie firmę i będę miała super zarząd, tak? Więc to było to. I że następny due deal, jaki zrobię, to sprzedaż własnej firmy. Już nie chcę robić raportów, due diligence, tego wszystkiego, co ludzi wprawia w stan osłupienia, ile razy można robić, zamiast wykonywać swoją pracę, robić raporty i udowadniać różne rzeczy i tam malować trawę na zielono. No tak, bo to był taki ten czas, kiedy odchodziłaś z TVN, to właśnie, jak dobrze pamiętaliśmy z Amerykanami. O rany, tak, rzeczywiście. Wiele dokumentów wtedy powstawało, nie wiadomo czy w ogóle potrzebnych pod te transakcje. Nie, plus to dla mnie to był koniec epoki. No tak. Znaczy ja wiedziałam, że już nie będzie małej korporacji skupionej na jakości. Już jeśli masz due deal, to masz cięcia kosztów. No to właśnie, nazwa twojej firmy to Personal Brand Institute, czyli jakby... Musiało być duże. No właśnie. Musiało być duże dla mojego ego. Okay. Dzisiaj się z tego śmieję. Dzisiaj, a potem zresztą ta nazwa przekształciła się w Unicorn. Tak. Unicorn to też bardzo fajna kombinacja. No to Marek już, to już jego dziecko było. Okay. Co ona oddaje ta nazwa? Wiesz co, to jest to jesteś ty, tak? Każdy z nas może być właśnie, będąc sobą, ale też znajdując w tym rzeczy, które mają wartość dla innych, może być kimś unikatowym w świecie i wokół tego budować ofertę wartości, biznes, mniejszy, większy, ogromny. Ale każdy może być unicornem, jeśli zadba o wartości, te dobre wartości. Okay. Tak. I chce być autorytetem. I ma dobry wpływ. Hashtag dobry wpływ i hashtag ładny człowiek. I ona lubi hasztagi, więc pewno kilka takich znajdzie się pod tym odcinkiem. Zakładasz też Polskie Stowarzyszenie Mentoringu. To ciekawe. Tak. Mówisz o mentoringu, który tak naprawdę w twojej ocenie zaczyna dopiero raczkować w Polsce w drugiej dekadzie XXI wieku, iż nie jest to program czy narzędzie, to szczególna relacja pomiędzy mentorem a mentee. Na czym ta szczególna relacja, trochę taki mistrz uczeń może polegać? W czym ona może pomóc w ogóle? Wiesz co, tak, na uczynieniu użytku z doświadczenia człowieka, co jest bardzo ważne dla obu stron. Mentoring dziś jest uważany najbardziej skutecznym narzędziem rozwijania ludzi w dzisiejszych czasach. Wiedza jest w internecie, dostępu do doświadczenia człowieka AI ci nie da. Więc to jest jedno. 2, mentoring jest uważną relacją. Każdy program mentoringowy w hałasie nie jest programem mentoringowym, tylko networkingowym, tak? Albo jakimś tam marketingowym. Mentoring to jest uważna relacja, kiedy dwie osoby patrzą sobie uważnie w oczy, uważnie się słuchają i krąży między innymi dobro różnego rodzaju. Tak, energia, wiedza, w obie strony zresztą, różne kompetencje, bo jest i intermentoring i on się zresztą bardzo często dzieje w dobrym mentoringu, że to młodsza osoba transferuje rzeczy, których ta starsza nie ma, tak, inspiruje do używania narzędzi, rozwiązań, nowego sposobu myślenia. Ale przede wszystkim Jasiu ma czas, by rzeczywiście w taki dedykowany sposób nie ma uważności spotkać bez się czasu. z tą osobą tak. 1 na 1. Dokładnie tak. Czego dzisiaj mamy wiele deficytów. Wiesz co, to jest po prostu dzisiaj najbardziej deficytowa rzecz, to jest uważność. Cały hejt współczesnego świata, cały ten hałas współczesnego świata w social mediach i funkcje, które przybrały social media, są efektem deficytu uważności. To jest człowiecze wołanie: zauważ mnie, chcę zaistnieć, bo ludzie wokół mnie nie dostrzegają, bo idą z oczami wlepionymi tam, więc staram się tam zaistnieć. Ale to jest tylko i wyłącznie zastępcze do tego, że powinniśmy ze sobą rozmawiać, ponieważ nadal ewolucyjnie potrzebujemy być w relacji z drugim człowiekiem i potwierdzamy nasze istnienie, przeglądając się w oczach drugiego człowieka.
To są głaski, to jest Bern, w co grają ludzie. To jest moja druga książka, w której starałam się zwrócić na to uwagę. W tej grze o relacje, dobre relacje, również w korporacjach, walutą jest zaufanie, ale koniecznym elementem jest uważność. No tak, tak. A ponieważ jest to program od założycieli dla założycieli, więc ty nie poprzestajesz na własnej firmie. W 2016 roku powstaje też think tank HR Influencers, czyli taka społeczność, która w kontekście swojej misji ma zadbać o dobre standardy i transfer tych najlepszych praktyk zarządzania ludźmi już. Wiemy, że tego słowa HR za bardzo nie lubisz. Ja lubię human relations. Okej. Tak, i w tym sensie już od kilku lat nawołuję, żeby zaprzestać tego resources i wejść na human relations. To skąd ta idea HR Influencers? Słuchaj, nieustannie dobry wpływ, ładny człowiek. Okej. Tak, szukałam ludzi, którzy rzeczywiście w tym HR-ze chcą mieć wpływ na zarządy, żeby mieć wpływ na kulturę organizacyjną. Tak, na zarządzanie, na wyniki w oparciu o zaangażowanie ludzi, tak, na konkurowanie zaangażowaniem ludzi również w czasach COVID-u, tak, i w czasach zwanych włóka czy bani. Więc szukałam ich i chciałam im dmuchać pod skrzydła, tak, ale też pokazać, że razem jest łatwiej. Znaczy HR jest całkowicie, nie ma społeczności. Konkuruje w taki dziecięcy sposób, jakieś takie, wiesz, piaskownice powstają, gdzieś ci są ładniejsi od tych, mają jakieś inicjatywy. Nagrody, tak, ale nie ma, podobne. tak, to nagrody, tu coś. Nie ma, są jak samotny biały żagiel i tak w firmie funkcjonują i tak funkcjonują na rynku. Teraz się zmienia. I widzę piękne zmiany, uważam, że to idzie w dobrym kierunku. Natomiast wtedy, kiedy 8 lat temu zakładaliśmy HRI, tak to wyglądało. No i to było 8 lat właśnie takiego dmuchania, które jednak sprawiły, że doszłam do wniosku, że potrzebuję jeszcze pracy z ludźmi, którzy mają jeszcze większy wpływ. No ja po prostu lubię influencerów w tym moim tego słowa znaczeniu, czyli ludzi, którzy rzeczywiście mogą wpłynąć na dobre zjawiska, na dobre trendy w firmie, w biznesie, no bo to jest moja przestrzeń działań zawodowych. Czyli zostawiasz tą ideę teraz trochę na boku? Wiesz co, nie traktuję już, komuś? to jeszcze właśnie się zastanawiamy teraz, co z tym zrobić. Natomiast ja po prostu uważam, że ci, którzy są HR influencerami, będą w obszarze moich dzisiejszej pracy jako po prostu liderzy z ogromnym potencjałem, którzy chcą wejść do zarządów, którzy chcą założyć własne zarządy, którzy chcą założyć własne firmy. Tak, to są tacy sami liderzy jak inni. I Jasiu, w podobnym czasie piszesz też kolejną książkę, czy Zespół wygrany, czy przegrany. W co grają ludzie w firmach? Pamiętam ten tytuł, bo byłem na premierze. Zapraszasz mnie na podróż po specyficznej mapie zespołowych krain i gier międzyludzkich. Pewne rzeczy lepiej widać, kiedy się wychodzi z tych korporacji, z tych organizacji i przygląda temu trochę z boku. Wiesz co? Nie wiem, czy widać, wiem co, jak wiesz, mogę mówić o sobie. Ja niestety widziałam to wszystko. I pewnie dlatego wyszłam też taka no, lekko poraniona, mocno pokopana i z poprzecinanymi skrzydłami po tej roli HR-owej. Ale też taka gotowa natychmiast się otrząsnąć i pokazywać ludziom, słuchajcie, no jest możliwość przechodzenia z tej ciemnej strony zarządzania na jasną. Tak? Są na to proste recepty, tak? Można namierzyć się metafory, bo to jest siła metafory. Tak? Jeśli macie walkę, no to macie walkę, tak? To walczycie. Jeśli macie, nie nadążamy załadować taczek, no to nie nadążacie. Tak? Jeśli macie władcę marionetek, to macie władcę marionetek i tak dalej, i tak dalej. Ale że można sobie zaprojektować przejście i to wcale nie jest długie i mozolne, na jasną stronę mocy, tam gdzie walutą jest zaufanie, gdzie są dobre wartości, gdzie gramy o zaangażowanie ludzi, realne zaangażowanie, tak? A nie zaganianie kijem do roboty, bez agresji. Tak? Kultura bez agresji. I im bardziej te młode pokolenia, tym bardziej ta jasna strona będzie przez nich egzekwowana. No tak, mam takie przekonanie, że ten tytuł będzie taki cały czas ponadczasowy. Wiesz co, choć on jest taki, to jest bardzo trudna książka. Ja dzisiaj mam głębokie przekonanie, że ja ją napisałam jako potrzebę, wiesz, samooczyszczenia. Okay. Że to jakaś forma terapii była dla mnie. Ja przy opisywaniu tych gier z ciemnej mocy wszystkich doświadczyłam w różnych miejscach. Więc ona jest prawdziwa. Ona jest prawdziwa, ale jest bardzo trudna i wiem, że ludzie się złoszczą na przykład, bo odnajdują siebie po tej ciemnej stronie i ja ich rozumiem, więc ja
nawet jej nie polecam, bo ja chcę oferować dobry experience, Okay. tak? Więc ona jest taka trochę zaniedbana i tam gdzieś sobie leży. Więc co, jesteś marką wersja marką. 2.0, czy jakaś Jesteś kontynuacja marką tej... premium. Wiesz co, mapa jest stworzona, tych działań wokół jesteś marką. Chcę się skupić na tym i chcę się skupić na leadership intelligence. Są osoby, które... Marka premium to już jest takie XYZ. Żeby zbudować markę, trzeba wiedzieć, kim się jest, co chcę komunikować ludziom, kim są moi odbiorcy, jaki mam pomysł na siebie, na tej linii życia. I tutaj wchodzi właśnie leadership intelligence. Sprawdziłam, jest tego mało, mam unikatowy, stworzyłam, już przegooglałam świat. Jak to ja, mój maksymalista, przegooglał świat, wszystkie zasoby. Stworzyłam jasny, klarowny model, który będzie podlegał mierzeniu, liczeniu, wskaźnikowaniu. Można to rozwijać, więc będziemy rozwijać różnymi metodami. Przede wszystkim chcę pokazywać ładnych liderów, tak, autorytety na tle tych właśnie celebrytów biznesowych. Ludzi, którzy świecą swoim własnym światłem, tak, którzy pokazują, że można robić naprawdę dobry biznes, dbając o wartości, wokół dobrych wartości i że nie tylko chciwość, wiesz, musi być wpisana, żeby osiągnąć satysfakcję biznesową. Można tę satysfakcję mierzyć na różne sposoby. No to zacna idea, będę kibicował i myślę, że wielu z myślę, że masz swoją rolę tu już zaplanowaną w tym całym koncepcie, to jeszcze drogi Tom. Tak. To jeszcze kończąc te zawodowe tematy, well-being, a właściwie dobrostan, bo bardziej lubię to słowo po polsku. O czym w twojej ocenie, bo jakby te tematy są ci bliskie. Ostatnio widziałem cię występującą na konferencji, która między innymi tymi zagadnieniami się, te zagadnienia poruszała. O czym w twojej ocenie powinni pamiętać przedsiębiorcy, którzy budują, czy też myślą o budowie firm, by tego dobrostanu u nich i w ich organizacjach nie zabrakło? Słuchaj, no powinni pamiętać o tym, że jeśli chcesz zarządzać innymi, zarządź najpierw sobą. Powinni pamiętać o tym, że dobry wpływ zaczyna się w naszej głowie, wpływ na innych. Powinni pamiętać o odpowiedzialności związanej z tym, że nasi pracownicy będą tacy jak ich pierwszy lider bardzo często. O, super powiedział. Powinni pamiętać o tym, że ludzie przychodzą, zwłaszcza im młodsi, tym bardziej, do pracy po to, żeby dobrze żyć od poniedziałku do piątku w bardzo kategorycznie określonych godzinach, a nie umierać od poniedziałku do niedzieli, bo po prostu nie przyjdą do pracy. Tak? I powiedzą, złożą ci wypowiedzenie SMS-em. Nie pamiętając, że tam są jeszcze... Albo nie przyjdą do pracy. Nie, po prostu nie przyjdą do pracy i będziesz ich szukał, tak? A oni powiedzą, że oni nie mogą przyjść do takiej pracy, bo po prostu ta praca ich przytłacza i przytłacza. Więc ja bym chciała, żeby przedsiębiorcy, wiem, że ja mam duże oczekiwania, tak? No to jest, wybaczcie mi, mój maksymalista musi tu zawsze... Mamy taki stały punkt w programie w ogóle, te porady dla przyszłych lub obecnych przedsiębiorców, a ty teraz ładnie o tym opowiadasz, co mogłoby się dziać. Ja, wiesz, zawsze zachęcam, żeby rozumieć rolę przedsiębiorcy, znaczy lidera. Jako właśnie osoby bardzo wpływowej. To jest influencer. To jest influence, to jest jeden z tych 4 obszarów leadership intelligence, to jest self-influence. Jak ty wpływasz na siebie, bo dobrostan to jest efekt tego. Tak? I można nawet w bardzo w ciężko pracującej kulturze budować dobrostan, tak? Wynikający z przekonań. Czy ludzie przychodzą, żeby tu, wiesz, mieć fan z tej pracy i dowozić fajne wyniki, czy po to, żeby mnie okradać? Tak? Czy tylko ja wszystko wiem i zrobię najlepiej, czy mogę spokojnie nauczyć ludzi i oddelegować na nich? To jest głowa lidera. Myśmy na HRI, na Trendcampie HR Influencers 5 lat temu, jeszcze przed COVID-em, wydali raport po Trendcampie, że największym wyzwaniem współczesnego biznesu jest głowa lidera. I żeby robić dobry biznes, trzeba moim zdaniem najpierw mieć porządek tutaj. I wtedy wchodzić w biznes. Wtedy jest najlepszy projekt. Bo jeśli wchodzisz z hałasem, to wnosisz hałas. A czy w takim razie mogę zapytać w twojej ocenie przedsiębiorcy, założyciele biznesów, oni z obowiązku powinni stawać w tej roli lidera, być takimi liderami, czy
Może No to jak ktoś... mają nie być liderem? Wiesz, bo nie wszyscy mają te skille i te umiejętności, Ale też to są ochotę. kompetencje, to Okej, wszystko można to jest do rozwijać. wypracowania. Mhm. Zarządzanie sobą czy zarządzanie ludźmi to jest kompetencja, wiedza, umiejętności, postawy. Wartości nie zmienisz. Okej. Ale to jest wszystko do rozwijania, tak? I nie wchodzi w biznes, jeśli brakuje ci kompetencji. Owszem, uważam, że są ludzie, którzy mają taki potencjał i czują, że mają ten potencjał, mają to nieponazywane, ale czują, że mają potencjał, nie mają odwagę w sobie i wejdą w to, wiesz, tam nie robiąc, nie przykładając miarek, ile we mnie jest lidera. I super. Tak? Nie, jestem ostatnią, która by tutaj próbowała ludzi w jakąś ramkę wsadzić. Tak, Ale tak. samoświadomość i taki jednak stopklatka, zanim wejdę w ten biznes ze strategią, no uważam, że przykro mi bardzo i możecie się wszyscy na mnie tutaj, przepraszam, obrazić, ale uważam, że wchodzenie w jakikolwiek projekt tak bez celu mija się z celem. Dla mnie takim projektem jest komunikacja każda. Akt komunikacji też, jeśli komunikujesz się bez celu, to jest niedobre, bo nie wiesz, jaki osiągniesz efekt. A jeśli już, to na krótką metę, na pewno nie w tej długofalowej perspektywie. Pytam o to nie przez przypadek, bo też coraz więcej czasu poświęcam takim ideom. Wczoraj między innymi czytałem wiele na ten temat, że pojawiają się już w naszym ekosystemie firmy, których założyciele świadomie nie pełnią ról CEO czy prezesa zarządu, tylko zostają w tyle, stawiają w tej roli zupełnie inne postaci i od nich oczekują tego całego leadershipu. Nie? Super. To jest fair, transparentne. To jest prawda? bardzo transparentne. Co więcej, uważam, że są osoby, które są wspaniałymi wizjonerami i są w stanie tą wizją, ponieważ wizja dzisiaj jest odpowiedzią na WUKA i BANI. To jest jeden z elementów, więc ta wizja bardzo motywuje ludzi. Są w stanie na pewnym etapie, kiedy jest mało ludzi w firmie, ale muszą przyciągnąć największe talenty, które stworzą ten super team na początek. Tak, to zupełnie wystarczy, ale potem przy skalowaniu biznesu, kiedy na przykład wchodzą procedury, dowożenie pewnych rzeczy, wizjoner nie dowiezie. Wizjonera po prostu nie motywuje dowożenie, tylko tworzenie kolejnych rzeczy, więc powinien zabezpieczyć sobie te kompetencje, których nie ma, innymi ludźmi. Co więcej, jeśli masz taką przywiązanie do własnych idei, bo to twoje dzieci, Tak jest. to wybacz, ale są jeszcze inwestorzy, klienci i pracownicy i ty już Inna perspektywa. zajmie się inną ideą albo takim kawałkiem tego biznesu, gdzie już nie przeszkadzasz ludziom w realizowaniu celów, na które się umówiliście. Ze sobą, z ludźmi, z inwestorami. Jasne. Super. A takie najciemniejsze strony przedsiębiorczości dla ciebie, bo też ich dotykasz na co dzień? Wiesz co, dla mnie poza warunkami uprawiania biznesu w Polsce, na które mamy limitowany wpływ, więc nie będziemy temu poświęcać uwagi, dla mnie na przykład kłopotem jest moment, w którym jest duży rozdźwięk między atrakcyjnym pomysłem i nawet już planem jego wykonania, a brakiem zasobów. I to jest, wiesz, coś, co jednak dają korporacje. Także możesz od razu śmignąć konkurencji i być pierwszym, a tutaj niestety trzeba się mocno zastanawiać, jak przyspieszyć, ale mądrze, nie biorąc pożyczki, wiesz, mieć tutaj taką dużą mądrość w sobie, gdzie chcę być pierwszym, gdzie mogę być pierwszym, gdzie się opłaca być pierwszym, a gdzie jednak warto włączyć cierpliwość i ciekawość. Ciekawe, jak to będę modyfikował po drodze, ale na razie nie stać mnie na to, żeby to wyskalować. I w tym jest też mądrość. Tak? Bo mogę się wyskalować, ale potem to albo mnie wsadzą do więzienia, albo będę na liście dłużników, albo umrę, bo dostanę ataku serca, czy wrzodów na żołądku. Tak? Albo żona się ze mną rozwiedzie, bo nie będzie mnie przez cały rok w domu. Więc to bym zachęcała, wiesz, takie właśnie te cele tu krótkoterminowe, które trzeba dowieść. Robisz biznes, musisz tu, wiesz, być obecny tu i teraz. Z drugiej strony myślenie strategiczne, z trzeciej strony pozyskiwanie zasobów, z czwartej ludzie. Dzisiaj dzisiaj ten człowiek zaangażowany, z pasją, z powodem, dla którego chciałby pracować więcej niż minimum, to jest skarb i temu skarbowi jeszcze trzeba poświęcić uwagę, czas, motywować, dbać o jego talenty. To jest ogromny wysiłek dla jednego człowieka. No i ten leadership, o którym rozmawiamy Już tutaj, nie cały mówiąc o program, ta samorozwoju. marka osobista. Tak, a są jeszcze samorozwój. marka osobista, tak. Więc marka niech się buduje sama, tylko mądrze w ukierunkowany sposób na początku. Uważam, że najpierw skup się na
zrobieniu czegoś, jakiegoś projektu, a potem buduj markę. To gdzie cię teraz ten twój maksymalista goni? Dokąd zmierzasz? Co się teraz wydarzy wokół ciebie? Mój maksymalista teraz będzie dmuchał, skalował grupę, której dmuchniemy pod skrzydła, ale nie poprzez ganianie właśnie indywidualnie, tylko poprzez ustrukturyzowane projekty również edukacyjne, które pozwolą rozwijać przywództwo, ale jako rzemiosło, a nie jako teorię albo nie jako administrowanie biznesem. Już możemy o tym poczytać gdzieś? Nie. I ponieważ mój mentor Tomek Flata powiedział, że mam nie mówić o rzeczach, które jeszcze nie są w pipeline, to jeszcze nie będę tego mówić. Natomiast za chwilę odpalamy Brand Letter i takie wydarzenia Brand Cafe, gdzie będziemy pokazywać, i to jest nowatorskie, zarówno takie White Cafe, czyli przykłady dobrej budowania w ładny sposób silnej marki osobistej przez ludzi w otoczeniu tutaj biznesowym w Polsce i za granicą, jak i fuck-upy. Czyli takie momenty, w których poprzyglądamy się case'om, gdzie się coś nie udało, nie po to, żeby hejtować, tylko wyciągać lekcje. Bardzo chętnie będę zapraszała takie osoby, jeśli właśnie zaliczyły glebę, to pomóc im trochę podreperować reputację, ale w sposób właśnie taki poprzez otwarte mówienie o tym, jak to możliwe, że się tak zadziało, tak? I co z tym teraz można zrobić. Na pewno będzie podcast w przyszłym roku, więc będę te wszystkie moje piękne perły przywódcze pokazywać z różnych obszarów. Tak, bo nie mówimy tylko o liderach biznesu jako korporacje, ale pamiętajmy, że biznesem jest prowadzenie instytucji kultury. Ileż tam się teraz dzieje, jeśli chodzi o przywództwo instytucji sportowych. Ileż tam się dzieje. Tylko polityków nie będę zapraszać. Świetnie. Jeszcze sobie nie zasłużę. Kibicujemy. A z czego jesteś jak do tej pory najbardziej dumna? Słuchaj, najbardziej dumna to jestem z relacji z Marusiem i z chłopcami. My mamy po prostu dom, który jest najcudowniejszym miejscem z dobrą energią. To jest taka ostoja nasza. A dzięki temu wiele innych rzeczy jest możliwych, co? Wszystkie rzeczy tylko dzięki temu są możliwe. Co więcej, ten dom to nie jest miejsce, które na przykład właśnie powódź by mogła zabrać. My w zasadzie moglibyśmy się dziś przenieść gdzieś i stworzyć sobie takie miejsce, w którym będzie tak samo dobrze, bo będziemy tam my. Daj nam Boże jak najdłużej i razem i w zdrowiu. Dumna jestem z tego, że jestem sobie wierna. To jest to pozostań sobą. To jest wierność sobie. Tak? To jest ta nieznośna, czasem właśnie irytująca pewność siebie związana z tym, że sorry, możecie mnie nie lubić i mogę was irytować, ale dziewczyno, dajesz radę. Tak? Możesz być sama czasem dla siebie największym utrapieniem, tak? Najbardziej wymagającym szefem, ale nie robię rzeczy, z których nie byłabym na dłuższą metę, których bym na przykład się musiała wstydzić. Ale też wiesz, jakie to wartości, jakie ideały, co za tym stoi. Znam siebie. Masz to dobrze zdiagnozowane. Tak. Co miesiąc siadam i robię sobie self-coaching, mam kajecik, który od lat mam taki ładny kajet, w którym sobie zadaję różne ważne pytania. Tam one z pewnych miejsc do mnie płyną i ja siedzę i sobie odpowiadam co miesiąc. Równo tak, a potem stop klatka pod koniec roku, tak, żeby wejść z mantrą. Na przykład robię sobie zawsze mantrę na nowy rok i w tym roku mam radość, odwaga, determinacja. W tym roku mam do sprawdzenia? Nie, do wiezienia. Do wiezienia, okej. To jest taki mój wiesz, jak nawet coś się tak właśnie, ojej, tak się zacukam, o Boże, a może to nie ja, może to jeszcze nie dla mnie, może jestem za mała, może wiesz, może czegoś mi brakuje, to patrzę, to mam tu koło ekranu, monitora i mam, wiesz, ma być radość, ma być odwaga, ma być determinacja. Dobra, dzwonię. A tak, co w największym stopniu przesądziło o tym, że jesteś tu, gdzie jesteś? Co cię ukształtowało, co zdeterminowało twoje dotychczasowe działania? Samowiedza i komunikacja. Okej. Tak, poświęcanie uwagi samorozwojowi, ale takiej właśnie samoświadomości. Co ja wiem z pracy ze sobą. Tak, żeby tu mieć właśnie porządek. Ja sobie przez ostatnie 2 lata wypracowałam taki spokój w sobie,
że naprawdę niewiele, co mnie wytrąca z równowagi. Nawet jakieś ciężkie choroby w rodzinie, jestem w stanie im służyć sobą w takiej spokojnej, tak, dobrej energii. Owszem, z emocjami, ale mam tu spokój. A ta dobra energia poza pracą, poza rodziną, z czego ją czerpiesz jeszcze? Ole, Tańczysz. po pierwsze flamenko, po drugie zapisałam się do zdrofitu teraz na zajęcia. Flamenko, czyli nie oglądasz na YouTubie, tylko po prostu tańczysz. Tańczę Okay. to drugi czy trzeci rok tańczę i to jest moja droga. To jest pierwszy projekt w moim życiu. Ja lubię zarządzanie projektami na niej życia. Pierwszy, w którym nie mam wyznaczonych celów, poza tym, że bardzo bym chciała, żeby ze względu na zdrowie każdego dnia móc zatańczyć i żeby robić progres. Ale on nie ma żadnych wskaźników. Nie chcę być żadną maestrą, nigdy, wiesz, nie uważam, że to nawet nie ma, taki cel nie ma sensu w moim przypadku. Natomiast chcę z roku na rok mieć większą frajdę i wprawę w tańczeniu. Ale traktujesz to poważnie. No przyznaj się, podglądasz profesjonalistów, latasz do Hiszpanii i tak dalej, prawda? To jest maksymalista, ależ oczywiście uczę się hiszpańskiego, ja jeżdżę do Jerez de la Frontera, mam tam Uni, do której, wiesz, uczę się właśnie różnych rzeczy, tak chodzę. Jeśli oddawać się pasją, to też na poważnie, zrobić to od razu na serio, tak? Czy... Słuchaj, ja chyba tu nie jestem też dobra, bo ja po prostu, dla mnie inaczej nie istnieje. Jak już coś robić, to się, wiesz, zanurzyć w pełni. Co nie oznacza, że to jest, każdy może inaczej. Na to. Tak. Okej. No dobra, to Joanna Malinowska, gdzie ją znajdziemy? Parzydło, gdzie znajdziemy Ciebie, Joasiu, gdzie można więcej poczytać, gdzie Cię zaczepić? Zapraszam już teraz wreszcie w jedno miejsce. Dzięki między innymi temu tu obecnemu Tomkowi. Zapraszam na Jesteś Marką. Odpaliliśmy nową stronę. Wcześniej był blog. Chwała mu, bo zrobił swoją robotę. Będzie przestawiany teraz już na tę stronę, a strona działa. Wreszcie wiadomo, czym ja się zajmuję, jaka jest moja oferta i jak z niej skorzystać. To cudowne doświadczenie, chciałam powiedzieć. Cudowne uporządkowanie, wreszcie skupienie uwagi na jednym. Dla mnie przynajmniej. Kibicujemy. Joanna Malinowska-Parzydło miała ogromny wpływ na moje życie wtedy, kiedy pracowałem w korporacji i tam ją poznawałem. Wierzę, że to, co powiedziała tutaj nam dzisiaj w odcinku, będzie miało choćby maleńki, ale wpływ też na wasze przedsiębiorcze życie. Dziękujemy za tę rozmowę. Dziękuję pięknie pięknie opowiedziane historie. Dziękuję. Gratuluję Ci wyboru. Ten czas spędzony z nami to była świetna inwestycja. Jeśli udało Ci się zabrać z tego odcinka choć jedną ideę lub rekomendację, dzięki której Ty i Twój biznes staniecie się lepsi, będę super szczęśliwy. Wierzę, że Polska może być kolejną Doliną Krzemową, co najmniej Europy, a Ty możesz rozwijać dobry, wartościowy biznes, wpływając na życie milionów. Jeśli się ze mną zgadzasz, polub podcast Biznes bez lukru lub podeślij ten odcinek komuś, na kim Ci naprawdę zależy. Dziękuję. Do zobaczenia wkrótce. Partnerem audycji była firma Autenti, właściciel platformy do podpisywania dokumentów online.